rabat na daną markę, na jednego producenta, jedną markę. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i chciałam Was dzisiaj zaprosić na pierwszy taki film, a pomyślałam, że aż dziw, że czekałam do kwietnia z takim filmem, bo powinnam już od stycznia to zrobić. Co miesiąc robię Wam rabat na daną markę, na jednego producenta, jedną markę. Daję Wam na tą markę 10%. I w tym miesiącu nie jest inaczej. Inne jest tylko to, że o wszystkich zapachach, które możecie wypróbować z tą zniżką 10% w moim sklepie, opowiem. I myślę, że powinnam to robić od samego początku. Nie robiłam, ale to nic. Zawsze można przecież zacząć, nieważne kiedy. Ważne, żeby zacząć. I dzisiaj jest taki właśnie film. Zapraszam. Kwiecień to będzie miesiąc marki Initio. Ja z marki Initio w sumie już mam 6 zapachów. Wprawdzie jeden to jest miniaturka, ale możecie mimo wszystko kupić próbkę i odlewam z tej miniaturki, z tej perfumetki, więc jak najbardziej zachęcam. Wiadomo, że to jest mało mililitrów, ale zachęcam do spróbowania. Takich pełnych flaszek mam 5. I chciałam Wam o tej marce poopowiadać, żebyście wiedzieli, czy warto, czy w ogóle jest sens się interesować tymi zapachami. Marka Initio jest stosunkowo nową marką. Marka pierwszy swój zapach wypuściła w 2015 roku. Jest tam wiele fajnych person, które tworzą te zapachy. Sporo perfumiarzy stoi za tą marką. Marka jest francuska i należy do wielkiego koncernu Advent International. Nazywa się dokładnie Initio Parfum Privé. Ma 25 zapachów w swoim portfolio. Jest marką tworzoną przez, i tu przeczytam, bo nie wszystkich jestem w stanie zapamiętać, ale jedno z pierwszych nazwisk, jakie nam się ukazuje, to jest Aleksandra Kosiński. Wydaje się, że ktoś z polskim pochodzeniem. Pierre Constant Guerrero, Maurice Rossel, Alberto Morillas, Guillaume Flavini i Hamid Merati Kashani. Jak widzimy, sporo nazwisk. Marka ma przepiękną szatę graficzną buteleczek. Bardzo się wpisuje w moje gusta. Uwielbiam na nie patrzeć. Uwielbiam oberżynowy kolor, ale nie wszystkie są w tym oberżynowym kolorze. Niektóre są bardziej ciemnogranatowe, ale też ciężko dojrzeć ten granat, bardziej już wpadają w czerń. Niektóre też są bardziej zdobione, ale to wszystko po kolei. Te zapachy charakteryzują się gęstością. Praktycznie każdy z nich jest budowany na coś takiego bardzo gęstego. Rzadko kto nosi te zapachy latem, ponieważ jest ciężkość, jest taka, oprócz gęstości, jest taka ciężkość, lepkość wręcz tych zapachów. Niekoniecznie to znaczy, że są tak przesłodzone, nie wszystkie. Jednym właśnie z zapachów, który jest najlżejszy, to jest, i tu mam perfumetkę właśnie, to jest m.in. Oud for Greatness. Jest też Oud for Happiness i ten Happiness też testowałam. Przepiękny, dużo lżejszy, bardziej kobiecy. Ten wydaje się bardziej męski, ale powiem Wam tylko tyle. Ten zapach jest wyjątkowy, to jest Oud wyjątkowy. Ten zapach to jest bestseller tej marki. W ogóle najlepsza sprzedaż, wręcz otarł się o viral. Bardzo dużo się o tym zapachu mówiło.
uwielbiło się ud, który tu został stworzony i powiem Wam, że on jest naprawdę wyjątkowy i wybitny, dlatego że on jest niby lekki i jest bardziej świeży, nie do końca drzewny, może delikatnie skręcający w taką dymną stronę, ale też bardzo delikatnie. On jest niezwykle lekki, w ogóle nie ma tu żadnej gęstości. Akurat to jest jeden z nielicznych zapachów, w którym nie ma tej takiej gęstości charakterystycznej dla Initio. To jest zapach coś, nawet mogłabym powiedzieć, że jak noszę ten zapach, a Musk Palace od Jovoy, to widzę ten sam poziom lekkości podania. Oczywiście są dwa różne zapachy, ale po prostu one bardzo podobnie się noszą. Świetny jest ten zapach i uważam, że kochane kobiety, jeżeli lubicie poszukiwać udu wyjątkowego, lekkiego, przyjemnego, fantastycznego, to zachęcam do zapoznania się z tym zapachem, bo jest, uważam, zrobiony wybitnie i w ogóle się nie dziwię, że jest tak wyhypowany i że jest najlepszy sprzedażowo, jeżeli chodzi o tę markę. Kiedy ja się poznałam z tą marką, a wzięłam ją na tapet też głównie ze względu na flakony i kupiłam sporo próbek, przetestowałam sporo zapachów. Jednego z tych zapachów, które wtedy testowałam, tylko jednego nie mam, a mianowicie Mystery Experience. I nie wiem w sumie czemu nie mam. To jest taki najlżejszy z tych, które Wam teraz pokażę. Najmniej... Jest tam słodycz, ale może nie ma takiej aż gęstości. Natomiast no, nie chciałabym o nim za dużo opowiadać, bo jego jeszcze w kolekcji nie mam. Aczkolwiek chciałam Wam powiedzieć, że staram się, jeżeli jest dany miesiąc marki, też próbuję w miesiącu jeszcze coś dołączyć, żeby jakby było ciekawiej i można było więcej wypróbować danej marki. I teraz tak, może zacznę od mojej obsesji, kompletnej obsesji. No tak, moją kompletną obsesją jest oczywiście Initio Narcotic Delight. Jest to moja wspaniała, gęsta woń tytoniowo-śliwkowa. No tak by to się bardziej układało, jako śliwka. Coś niebywale pięknego. Chciałam Wam powiedzieć, że abstrahując od tego, że to jest w ogóle mój ślubniak, to on jest po prostu dla mnie takim, on się ze mną scala, jakby on wypowiada moje imię wręcz, tak silnie czuję więź z tym zapachem. I ostatnio testowałam zapach Born to Stand Out marki, którą wiecznie omijałam, ale muszę przestać. I tam testowałam jeden z Waszych polecajek, to jest Drunk Lovers i one są bardzo do siebie podobne, z tym, że ten jest gęściejszy jeszcze, tamten jest bardziej czekoladowy, ten jest bardziej tytoniowy i taki słodszy, chociaż tamten też jest słodki, ale tam jest bardziej czekoladowość jakaś. Natomiast tu jest ten tytoń właśnie jakby ze śliwką, no tak jakoś to wyczuwam, kiedy się ułoży, bo kiedy wkraczacie w pierwsze psiki tego zapachu, czujecie wiele rzeczy. To nie jest zapach zblendowany, tu czujecie nuty i dopiero kiedy one się ułożą, możecie coś powiedzieć o zapachu. Kocham ten zapach, uwielbiam go i naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby w kolekcji go nie było. Kolejną moją taką miłością się stał zapach Atomic Rose. Tu mam akurat pojemność 50 ml. Strasznie drogi jest ten zapach. One ogólnie są drogie. Ta marka ogólnie jest droga, dlatego warto jest kupować odlewki, może niekoniecznie flakony. Ale na przykład Born to Stand Out tak samo cenowo wypada, więc one są bardzo do siebie, mam wrażenie, podobne pod wieloma względami, oprócz butelek. Jeżeli chodzi o tę markę, w ogóle nie wiem dlaczego mówiąc o Initio wspominam o tamtej, ale no chciałam Wam nakreślić mniej więcej, będę pewnie może się posiłkowała jakimiś zapachami, jeżeli do czegoś gdzieś widzę podobieństwo. I tak na przykład tu
Kasia Miss Kate, pozdrawiam Cię Kasiula, kochana moja, widzi podobieństwo w jednym z zapachów i teraz, jeżeli Kasiu to oglądasz, to bardzo Cię proszę, w komentarzu napisz, do czego to jest Ci podobne, bo Ty mi to mówiłaś i teraz nie mogę przypomnieć sobie. Wiem, że to jest Ormond Jane, ale nie pamiętam nazwy zapachu. No nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że to było coś z Ormond Jane. Dlatego jeżeli chcecie wiedzieć mniej więcej, jak Atomic Rose pachnie, no to mam nadzieję, że Kasia po prostu w komentarzu napisze nazwę tego zapachu. Atomic Rose ma coś z nut bakaratowych, ale przede wszystkim na mnie wybija się ta róża, która jest tak cudowna, która jest tak wspaniała, jest kwiecisto-owocowa, jest taka rozkoszna i przyjemna, frywolna wręcz można powiedzieć. Wspaniały jest ten zapach, a te nuty bakaratowe to nie są stricte nuty bakaratowe. Natomiast po prostu baza jest tak silna jak w nutach bakaratowych. Ten zapach ciągnie się za Wami ogonem kilometrowym i to dosłownie kilometrowym. Zostawiacie po sobie znak, nawet na godzinę po Waszym wyjściu wszyscy czują ten zapach. Ten zapach miałam na spotkaniu z dziewczynami, perfumocholiczkami, perfumomaniaczkami, jak nas tam chcecie nazywać, możecie nazywać. Ten zapach miałam na sobie i wszystkie dziewczyny go czuły. Go nie sposób po prostu. Jeżeli chcecie zaznaczyć swoją obecność różą, ale z tak atomowymi parametrami, to właśnie Atomic Rose. Sama nazwa wskazuje. Atomowe parametry. Kolejny zapach bardzo popularny tej marki. Bardzo popularny. I aż czasami ciężko jest mi uwierzyć, że to jest tytoń. Mam na myśli Side Effect. Panowie uwielbiają ten zapach. On jest dla mnie nie tytoniowy, a jednak bardziej skórzany. Ja tu wyczuwam taką trochę owocową skórzaność z lekkimi nutkami metalicznymi, które są tylko kiedy używacie tego zapachu trochę chłodniejszą porą. Natomiast ten zapach nosiłam latem i wtedy tej metaliczności już nie czuć. On też dosyć wypada tak nieotulająco, dosyć świeżo latem. Pięknie się nosi. To jest jeden z niewielu zapachów tak naprawdę Initio, który jest bardzo, bardzo wesoły. Oprócz tego, że jest piękny i to, co czujecie, jest niesamowite, to przede wszystkim jest to według mnie zapach wesoły. Polecam, ponieważ on podoba się większości. Kto go nie wąchał, to raczej wypowiada się na in plus, więc zapraszam, spróbujcie tego zapachu. Psychedelic Love to jest zapach też dla mnie dosyć świeży, ale jednak w swojej formie nie do końca na lato. I teraz powiem Wam dlaczego. To jest zapach, w którym znajduje się heliotrop, ale jest też Liang Liang. Liang Liang tutaj jest takie nie kwaśne, ale lekko goryczkowe. Przez to powoduje, że ten zapach nie jest przesłodzony. Ten zapach jest pudrowy, jest też drzewny, ale nie jest ulepny. On jest tak idealnie wyważony, jest bardzo zapachem ciekawym. Gdzieś tam czuć delikatną różę, gdzieś tam czuć delikatną cytrusowość, ale główne skrzypce w tym zapachu gra Liang Liang oraz heliotrop, który daje pudrowość. No i wszystko siedzi na bardzo ciekawej, bardzo mocnej bazie drzewnej. To cholerstwo się trzyma i ciężko jest je zmyć. Bardzo, bardzo trwały i świetny parametrowo, jak każdy zresztą zapach Initio. Pudrowość tu nie jest w żaden sposób pudrowość, którą możecie sobie wyobrazić.
Pudrowość fiołkowa czy pudrowość irysowa jest specyficzna. Można wręcz powiedzieć, że troszeczkę przytłaczająca w pewnych momentach. Pudrowość heliotropu jest czymś zupełnie innym. Mam wrażenie, że jest lżejsza, bardziej ulotna i z jednej strony przez tę pudrowość, którą delikatnie czuć, nie bardzo nosić go latem, ale z drugiej ja go nosiłam latem i nie czułam dysonansu, ani dyskomfortu, ani niczego dziwnego. Też nie wybiły się jakieś dziwne nuty. On pachnie, mam wrażenie, o każdej porze roku tak samo, ale nie każdy lubi tę pudrowość heliotropową, bo mam wrażenie, że jednak ona też jest specyficzna. I o ostatnim zapachu, o którym Wam powiem, to też jest moja ostatnio obsesyjna miłość. No nie wiem, pokochałam się z tym zapachem jak naprawdę mało z czym. I to jest właśnie ten flakon, który jest niby ciemnogranatowy, a tak naprawdę czarny, no bo tu widać, że to jest oberżyna, ale tu już nie. Addictive Vibration to jest, słuchajcie, coś przepięknego. Z jednej strony coś wiosennego, z drugiej strony jest ten ciężki, gęsty miód. On jest naprawdę gęsty i bardzo też pszczółkowy, czyli taki dosyć zwierzęcy. Ale jest tu kwiat jabłoni. Ten kwiat jabłoni, co on wyprawia w tym zapachu, to aż ciężko opisać. Kwiat jabłoni jest jak coś świeżego, takiego bardzo wiosennego, bo wręcz ja mam wrażenie, że w tym zapachu czuć tę wiosnę, mimo tego miodu. I jest tutaj też piżmo, które bardzo fajnie gra z tym miodem. Nie wiem, ja Wam muszę powiedzieć, że jak ja go noszę, to nie dosyć, że ten zapach krzyczy na kilometr, to jest tak komfortowy, cudowny, pocieszający. Nie jest to taki zapach zwykły, miodowy, jak nie wiem, jak znacie z mainstreamu. No to nie jest taki zapach typu Jean Paul Gaultier, Skandal. To w ogóle nie to. To jest innego rodzaju miód, taki bardziej zwierzęcy, ale w połączeniu z tym kwiatem jabłoni, też kwiat pomarańczy, jest też piżmo. No, robi się tu jakaś taka poezja, byśmy tam weszli do takiego ogrodu pełnego tych drzew z tymi pszczołami. Mam obraz tego wszystkiego, kiedy noszę. Czuć w nim to wszystko, czuć w nim te składniki. To jest ze sobą zblendowane, oczywiście, jak już nosicie, ale to wszystko tak pięknie gra i każda nuta się wybija co chwilę. Raz to się wybija bardziej, raz to. W zależności jak wiatr zawieje, czujecie bardziej to albo miód, albo ten kwiat jabłoni, albo ten kwiat pomarańczy. Wszystko jest na tej pięknej bazie piżmowej. Także serdecznie Wam polecam poznać zapachy marki Initio. Macie możliwość z 10% zniżką potestować te cudowności, które serdecznie Wam polecam. Ja się z tą marką po prostu uwielbiam i ubóstwiam. Chciałabym, żebyście też mieli na jej temat zdanie. Jest jeszcze taki nowy zapach, który testowałam, Can't Get Enough, właśnie tej marki. Jest przepiękny i to jest zapach moim zdaniem naprawdę dla wszystkich. Spodoba się większości. Próbujcie, testujcie. Jeżeli w ciągu miesiąca dojdzie jakiś zapach, to oczywiście pewnie w postach Wam o tym powiem. Niektórzy z Was tak śledzą sklep, że są totalnie na bieżąco i w momencie, kiedy ja wrzucam nowe produkty, od razu wpadają zamówienia właśnie na te produkty, więc wiem, że śledzicie bardzo ten sklep. Bardzo się z tego cieszę zresztą. Co myślicie o tego typu filmikach? Skoro robię miesiąc z daną marką, no to wypadałoby trochę Wam o niej poopowiadać, tak przynajmniej mi się wydaje. Kod rabatowy to jest Initio 10, pisane razem, nazwa marki. No i ten kod będzie w opisie
pod tym filmem. No i tyle, i więcej nigdzie się nie pojawi, bo wcześniej to robiłam Wam posty, a teraz po prostu jak kto obejrzał ten film, no to wie. Czy coś będzie w sklepie, jeszcze jakaś informacja o tym kodzie? Nie wiem, w momencie kiedy to nagrywam jest 30 marca, więc nie mam zielonego pojęcia, jak jeszcze to rozegram, co tam, w ogóle muszę obmyśleć zdjęcia, więc pewnie coś wrzucę, może ten kod rabatowy też. Jeżeli znacie te zapachy, to podzielcie się w komentarzach, co o nich myślicie. Resztę sobie przeczyta i będzie miała też już jakiś ogląd, co warto przetestować. Dzięki za dzisiaj, przepraszam za Pumbę, który chrapie niemiłosiernie. Mam nadzieję, że to się tak mocno nie wybiło na filmie. Dzięki i do następnego. Buzieczki, pa pa!